Lekcja pod tytułem Objętość ostrosłupa. Wiemy, że w każdym ostrosłupie możemy wyznaczyć jego wysokość, prawda? No, narysuję te wysokości, proszę bardzo. W tym ostrosłupie wysokość, pamiętamy, że o ten punkt, który styka się z podstawą, o ten, nazywamy spodkiem wysokości, to jest spodek, śmiesznie, prawda? Wysokości. Co więcej, pamiętamy, że wysokość z podstawą zawsze tworzy kąt prosty, czyli pod kątem prosty upada na podstawę. No, narysujmy sobie w tym ostrosłupie. Proszę bardzo, mamy wysokość. Tu jest na pewno kąt prosty. Następny ostrosłup, tu dałem przykład ostrosłupa prawidłowego. Pamiętasz, jaki to jest? Co to znaczy, że prawidłowy? To znaczy, że w podstawie jest wielokąt foremny, czyli wszystkie boki, wszystkie kąty w podstawie tego wielokąta są takie same, a trójkąty ścian bocznych są trójkątami równo jakimi? Ramiennymi. Wtedy wysokość upada, w tym punkcie, tu jest spodek wysokości, oczywiście pod kątem prostym, i spodek wysokości jest równo odległy od każdego z wierzchołków podstawy. Jak nie pamiętasz, jakie są tego konsekwencje, radzę wysłuchać poprzednią lekcję, czyli część drugą o ostrosłupach. Tam na ten temat się rozwodzę. No dobra, mamy tu 3 wysokości, jeszcze 2 inne przypadki. Popatrz, tutaj mamy taki ostrosłup, któremu, żeby narysować wysokość, to trzeba będzie przedłużyć podstawę. Przedłużę ją, tak, i bo ta wysokość, w odróżnieniu od tych pozostałych, które przed chwilą omawiałem, będzie poza stożkiem, poza ostrosłupem. Ona tutaj, ponieważ on jest taki przechylony, jakby kopnięty. Więc tu jest kąt prosty. Jeszcze inny przypadek, jaki może być, taki, kiedy tutaj są kąty proste. Ta krawędź z tą krawędzią tworzy kąt prosty i z tą krawędzią tworzy kąt prosty. Co oznacza, że ta krawędź jest jednocześnie także wysokością. I taki przypadek może się zdarzyć w ostrosłupach. Tak czy owak, żeby policzyć objętość ostrosłupa, musimy umieć wskazać, czyli narysować i policzyć długość wysokości. Wysokość oznacza się zazwyczaj literką H, tak się przyjęło z geometrii. W geometrii to wszędzie jest H. Co nam jeszcze będzie potrzebne oprócz wysokości? Pole podstawy, a więc będziemy musieli obliczyć pole podstawy każdego z tych ostrosłupów. Proszę bardzo, zaznaczam pole podstawy. Pole podstawy trzeba też będzie umieć policzyć. To są wielokąty, trójkąt, kwadrat, sześciokąt, tu znowu trójkąt, tu znowu jakiś prostokąt. To wszystko jest oczywiście w perspektywie narysowane, więc tłumaczę, co tutaj miałem zamiar narysować. Mam nadzieję, że mi wyszło. Czyli będziemy mieli jeszcze pole podstawy. A więc potrzebujemy wysokości i pola podstawy. Jak już te dwie rzeczy policzymy, to możemy policzyć objętość, ponieważ objętość każdego z ostrosłupów, każdego podkreślam, liczy się według wzoru. 1/3 razy pole podstawy razy wysokość. I koniec. Dlatego potrzebne nam były ten pole podstawy i wysokość. To się wymnaża i mamy objętość. Pamiętaj, robiąc zadania, żeby nie zapomnieć o jednostkach, prawda? Czyli jak pole podstawy policzysz, powiedzmy, w centymetrach kwadratowych, to wysokość też musisz mieć w centymetrach. Nie wolno ci mnożyć na przykład 22 centymetry kwadratowe razy, powiedzmy, 5 decymetrów. Trzeba albo centymetry zamienić na decymetry kwadratowe, albo decymetry na centymetry. Przy tym mnożeniu, jednym słowem, jak będziesz tu mnożyć, musisz mieć te same jednostki. Czasami zadania takie są podchwytliwe, że, powiedzmy, wysokość ci podadzą, nie wiem, w metrach, a krawędzie boczne podstawy w centymetrach. No to teraz zamień jedno na drugie, albo drugie na pierwsze, albo tą zamianę, albo tą, zanim się zabierzesz do obliczeń. Żeby nie mnożyć różnych jednostek. Przy tym mnożeniu muszą być zawsze te same jednostki. Które ci wygodniej, mówiąc szczerze. Chyba że zadanie się upiera. Wyraź objętość, powiedzmy, w centymetrach sześciennych. No to nie ma siły, to wtedy wszystko na centymetry. A jak zadanie się nie upiera, to tą zamianę robisz na tą jednostkę, którą lubisz najbardziej, albo na której łatwiej ci liczyć. I to koniec tej lekcji.